Witam Was na kanale Wiederny, a dzisiaj pokażę Wam, jak zaserwisowaliśmy support PressFit w moim Crossie Soilu 2.0. Zapraszam Was do oglądania. A więc, krokiem pierwszym będzie odkręcenie korby. Ale przed tym warto upewnić się, czy macie czysty rower. Ja przed całym zabiegiem go wyczyściłem. Należy również pamiętać, że gdy wyjmiemy całą korbę, również należy ją oczyścić. Raczej nikt z nas nie chce słyszeć żadnych zgrzytów podczas jazdy, a to wszystko spowodowane piaskiem, który dostaje się do środka. Jeżeli wyjmiecie już pierwszą część korby, to warto wyposażyć się w gumowy młotek, bo czasami jest tak, że po prostu ciężko jest to wyjąć, tą drugą część, bo coś się zapiekło albo po prostu, no wiecie o co chodzi. I też również delikatnie przez szmatę popukać. Na filmie akurat wszystko wyszło z lekkością, ponieważ kilka dni wcześniej sam robiłem serwis. Z myślą, że uda mi się uratować łożysko. Przy okazji będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli zostawisz tutaj łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki. Krok drugi to wybijanie supportu. I tutaj uwaga, bo jeżeli chcesz zaserwisować swój support tak, żeby jeszcze go ponownie wykorzystać, no to powinieneś podłożyć pod wybijanie jakąś szmatę, ponieważ tutaj, gdy uderzaliśmy w ten metalowy pręt, czy cokolwiek to jest, to delikatnie uszkodziliśmy nie łożysko, ale ten plastik, który znajduje się w środku. I to wszystko od zbyt mocnego uderzania. Dlatego warto pamiętać, że zawsze warto uderzać troszkę lżej, może zajmie nam to więcej czasu, ale zrobimy wszystko sprawniej i nie uszkodzimy żadnych części. My akurat nie musieliśmy się o to martwić, ponieważ zakładaliśmy całkiem nowy support, a ten po prostu będzie szedł do wrzucenia. Albo będzie po prostu leżał w garażu jako jakiś zastępczy, gdyby coś. Kolejnym krokiem, który musicie wykonać, jest czyszczenie wnętrza. Jest to bardzo ważne, ponieważ, tak jak już wcześniej mówiłem, żaden z nas nie chce słyszeć żadnych zgrzytów podczas jazdy. A ziarenek piasku, błota i tak dalej zmieszanego ze smarem jest tam naprawdę mnóstwo. Jako że jestem dość perfekcjonistą, to chciałem mieć tam naprawdę czysto i wszedłem sobie dosyć głęboko, ale moim zdaniem zawsze gdzieś tam syfu do środka naleci, ponieważ to wszystko idzie z ramy. Jeżeli jeździcie po deszczu i tak dalej, to zawsze gdzieś tam ta woda się dostanie, gdzieś tam to błoto nawet delikatnie zaleci i tak dalej. Ale myślę, że warto jednak jest wyczyścić wszystko do cita. A więc po dokładnym wyczyszczeniu wnętrza supportu nadszedł czas na delikatne posmarowanie go smarem do łożysk Shimano. Myślę, że na upartego znaleźlibyście inny zamiennik. A cały ten proces robimy po to, żeby łatwiej było nam zamontować support. I jeszcze przy okazji zamienników, ja swoje łożyska smarowałem smarem do łożysk, takim z teflonem i przetrwało 8 lat. Więc myślę, że jest to naprawdę dobry wynik. A więc kolejnym naszym krokiem będzie już finalne zakładanie supportu. Co musimy zrobić? To delikatnie wcisnąć support tak, żeby był równo. Czyli również warto użyć tutaj gumowego młotka i jakiegoś klocka, powiedzmy, który jest równy, tak żeby delikatnie popukać i żeby to łożysko tam nam się ułożyło. Ale spokojnie, młotkiem tego nie będziemy zakładać. Nie jest to nawet wskazane. To samo robimy oczywiście z drugiej strony. No i tutaj jedna z ważniejszych części filmu. Przyda nam się taki przyrząd, można go zrobić samodzielnie, ale jednak polecam mieć solidny sprzęt. Jest to taka jakby prasa, którą będziecie ściskać swój support tak, żeby wszedł całkiem jakby do środka. Kosztuje on około 50 zł, także myślę, że jest to dobra cena, jeżeli chcecie serwisować swoje rowery. Chciałbym bardzo podziękować Krzyśkowi za pomoc i teraz właśnie on zaprezentuje Wam, jak działa to urządzenie. A ja od siebie chciałbym powiedzieć tylko tyle. Brakuje mi bardzo mało subskrybentów do 1000, a nie powiem, było to jedno z moich największych YouTube'owych marzeń. Jest już naprawdę bardzo blisko. A większość osób, które oglądają moje filmy, nie są jego subskrybentami, także jeżeli możesz, subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jak widzicie, zakładanie idzie całkiem sprawnie, wystarczy tylko delikatnie pokręcić, oczywiście bez przesady, bo możemy połamać ten plastik w środku, a tego nie chcemy. W trakcie ściskania supportu warto sprawdzić, czy nie połamaliśmy tego plastiku w środku. Dlatego podczas tego właśnie zrobiliśmy tak, żeby ściągnąć to wszystko i sprawdzić, czy tego nie zrobiliśmy. Okazało się, że wszystko idzie sprawnie, także kontynuowaliśmy naszą operację. Gdy wyczuliśmy już mocniejszy opór, skończyliśmy. Nadszedł czas na ściągnięcie całego sprzętu i przetestowanie łożysk.
Po całym zabiegu warto dać sobie troszeczkę dni, pojeździć i sprawdzić, czy nie wytwarza nam się jakiś luz. Jeżeli tak, to warto jednak docisnąć troszeczkę mocniej ten support. W opakowaniu od supportu była jakaś nakładka, okazało się jednak, że nie musimy jej nigdzie zakładać. Jeżeli wiecie, po co ona jest, to napiszcie w komentarzu. Sprawdzaliśmy właśnie, jak wygląda to w gravelu Krzyśka, ale tam też jej nie było. Po dokładnym wyczyszczeniu korby możemy ją założyć w miejsce supportu, ale możemy również delikatnie ją nasmarować. Jak założyć korbę chyba już wiecie, jeżeli coś nie dochodzi, to możecie zawsze popukać delikatnie gumowym młotkiem. Mam nadzieję, że taki format na moim kanale wam się podobał. Sądzę to po moim wcześniejszym odcinku, także wrzucam wam ten jako kontynuację. I jeżeli tak, to zostań ze mną na dłużej, subskrybując ten kanał. Czeka na was tutaj wiele ciekawych odcinków, przygód, vlogów i wartościowych treści. Dziękuję wszystkim za uwagę, ja zostawiam was jeszcze z filmem, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! A, i przy okazji, bardzo ważne jest to, żeby te śruby, co tutaj widzicie, dokręcać stopniowo. Dzięki. A większość osób, które ogląda...